Czy podkład muzyczny w podcaście to dobry pomysł? Podcast to jest forma kreatywna i w takim przypadku trudno mówić o jakimś jedynie słusznym kierunku. Kiedy popatrzylibyśmy na malarstwo, no to do pewnego momentu było jasne, że na przykład twarz wygląda tak, że są oczy, trochę niżej nos, a trochę niżej usta. No a później przyszedł Picasso, pomieszał to wszystko i też się okazało, że się ludziom podoba. Więc wracając do podkładu muzycznego w podcaście, pytanie, czemu ten podkład ma służyć? Na początku i na końcu bardzo często w podcastach pojawia się muzyka jako pewien wyróżnik i to jest w porządku. Muzyka buduje nastrój, podnosi atrakcyjność tego, czego słuchamy, robi się trochę przyjemniej, ale w całym podcaście taka muzyka w tle zwykle nie jest najlepszym pomysłem, chociaż są pewne wyjątki. Zaraz o nich powiem. Dlaczego nie jest najlepszym pomysłem zazwyczaj? Z punktu widzenia podcastera podkład jest często pożądany, bo to jest taka siatka bezpieczeństwa. Kiedy nie wiem, co powiedzieć, robię pauzę, to nie ma ciszy, coś tam sobie w tle brzęczy. Ale tej ciszy nie ma się co bać i tych pauz nie ma się co bać. Minus podkładu jest taki, że być może ten podkład kompletnie nie będzie przeszkadzał, będzie ci się podobał, ale ludzie naprawdę słyszą w bardzo różne sposoby. I gwarantuję ci, że jeżeli będziesz stosować podkład standardowo pod całym swoim podcastem, to on dla części ludzi będzie irytujący, będą się skarżyć, że odwraca ich uwagę albo ich na przykład usypia, jeżeli jest zbyt monotonny, powtarzalny. Poza tym, kiedy słucha się podcastów na przykład w samochodzie, gdzie silnik hałasuje, opony poruszają się i też toczą się po asfalcie, to też powoduje hałas. Inne samochody obok przejeżdżają, to też jest hałas. No i wtedy ten podkład nakłada nam taką dodatkową warstwę hałasu i może dodatkowo przeszkadzać i utrudniać odbiór. Kiedy podkład muzyczny ma sens? Wtedy, kiedy wzmacnia twój przekaz, kiedy na przykład buduje emocje, tak jak w filmach. Czyli powiedzmy, opowiadasz historię kryminalną i w tle jest jakaś muzyka budująca napięcie. Albo opowiadasz o swojej wycieczce do Szkocji i w tle słychać muzyka grającego na dudach. Bardzo przydają się, nawet może lepiej niż muzyka, w takich sytuacjach, kiedy chcesz wzmocnić przekaz, przydają się efekty dźwiękowe. Na przykład opowiadasz o hazardzie i w tle słychać dźwięki z kasyna. To może być faktycznie dużo lepszy pomysł niż muzyka. Jeżeli szukasz wskazówek dotyczących nagrywania, tworzenia podcastów, zajrzyj koniecznie na stronę podcastpro.pl.